Cześć, tu Kasia Friends z Motokaina.pl. Jestem w lesie, bo jedynie tutaj można pokazać się legalnie bez maseczki. Filmik jest kręcony telefonem, za co przepraszam, także nieco odbiega od jakości poprzednich filmików, ale cóż, trudno było znaleźć ekipę filmową do pomocy podczas epidemii. Otrzymałam auto na niestety bardzo krótko i w obecnych warunkach nie bardzo miałam jak się nim ruszyć gdzieś dalej, a jest wybitnie warte uwagi, stąd pomysł na taki właśnie amatorski filmik. To nowy Ford Kuga, najlepiej sprzedający się SUV w Europie, a Ford tych SUVów naprawdę sporo naprodukował, bo mamy już EcoSporta, Edge'a, niestety wychodzącego z produkcji, nową Pumę i Edge'a i Pumę. Testy tych samochodów znajdziecie na naszym kanale. Mamy także uterenowione K+, w wersji Active mamy Fiestę i Focusa, także sporo. No i nie zapominajmy, że pod koniec roku zapoznamy się bliżej z hybrydowym Explorerem i elektrycznym Mustangiem Mach-E, który jest teraz SUV-em. Także obecna Kuga to groźny rywal dla krótszego, żeby była jasność, Tiguana, Karoqa, Peugeota 3008 czy Renault Kadjara. Także to jest konkurent dla Opla Crosslanda X na przykład, Mazdy CX-5 czy Kia Sportage. Także dużo tych walczących w tym segmencie, bardzo ważnym dla wielu marek. No i Ford musiał się naprawdę postarać, mocno postarać, żeby tutaj powalczyć. A jak to uczynił? Odpowiedź jest prosta, Kuga bardzo dobrze wygląda, lepiej niż poprzedniczka. Zerknijmy na przód, mamy tu sportową osłonę pod przednim zderzakiem, światła do jazdy dziennej LED, rzecz jasna, można dokupić sobie tutaj doświetlanie zakrętów. W wersji ST-Line część tych elementów, jak i tylny dyfuzor, który później pokażę, i relingi dachowe są lakierowane w kolorze czarnym. Tutaj jeszcze mam dodatkowo panoramiczny dach, który świetnie doświetla wnętrze. No i auto jest dostępne w jednym z 12 kolorów nadwozia, a ten lakier, on jest trójwarstwowy, nazywa się Lucid Red i moim zdaniem jest wyjątkowo urodziwy. Kuga jest dostępna w 3 poziomach wyposażenia: bazowej Titanium, usportowionej ST-Line i ekskluzywnej Vignale. Tę ST-Line wyróżniają na przykład stylizowane sportowe zderzaki, listwy boczne z takimi ładnymi przytłoczeniami, ale zwróćcie uwagę, że Kuga ma teraz nieco dłuższą maskę, co wygląda, uważam, lepiej, zdecydowanie. I nawet ma taką nieco bardziej pochyloną tylną szybę, jakby niżej w ogóle ten dach opada wizualnie. Generalnie auto ma większy rozstaw osi, jest szersze i dłuższe od poprzedniego modelu, ale jest też o 6 mm niższe od poprzedniej generacji. W każdym razie ta sylwetka mi się bardzo podoba, jest bardzo opływowa, niższa i szersza. Całość osadzono na standardowych 17 lub opcjonalnie nawet 19-calowych albo nawet 20-calowych obręczach. Wyglądają całkiem zacnie. Z tyłu mamy czarny dyfuzor, jak wspomniałam, ale też mamy duży spoiler wieńczący dach. No i w ST-Line mamy też podwójne końcówki wydechu. Z ciekawostek Kuga jest wyposażona w taki system wsparcia holowania, że tak się wyrażę. Może holować nawet duże przyczepy mieszkalne. Jest tu sterowany elektrycznie chowany hak holowniczy, który można obsługiwać za pomocą przycisku w bagażniku. No i jedno naciśnięcie ten hak wysuwa spod auta, a kolejne powoduje, że on znika pod samochodem. Można też mieć taki demontowalny ręcznie hak, który po prostu instaluje się przed holowaniem, a gdy nie jest używany, tą zewnętrzną końcówkę, zwykle szpecącą samochód, można po prostu przechowywać w bagażniku. Kuga jest pierwszym Fordem z miękką hybrydą, taką jaką właśnie mam zamontowaną w swojej testówce, ale także jest dostępna z hybrydą plug-in, ładowaną też z gniazdka, no i zwykłą hybrydą. Są też tradycyjne napędy wysokoprężne z 2-litrowym, 1,5-litrowym także silnikiem EcoBlue,
oraz jednostki benzynowe 1,5-litrowe EcoBoost. Niektórym z nich może towarzyszyć 8-stopniowa skrzynia automatyczna, ale nie tutaj, bo w tej mojej właśnie miękkiej hybrydzie dostępny jest tylko 6-biegowy manual. Mam tutaj 2-litrowy silnik diesla o mocy 150 koni mechanicznych, który ma wsparcie elektryczne. Alternator zastąpiono tutaj napędzanym paskiem, generatorem prądu oczywiście, a jakże, który umożliwia odzyskiwanie energii z hamowania i jednocześnie wykorzystuje ją do ładowania akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 48 V. One znajdują się pod podłogą bagażnika. Ten generator działa również jako silnik elektryczny, który tę zmagazynowaną w akumulatorach energię dorzuca nam na przykład do przyspieszania z niskich prędkości obrotowych, gdzie na przykład brakuje nam już momentu na kołach. No i oczywiście ta energia jest wykorzystywana do zasilania osprzętu w całym samochodzie, umożliwia też bardziej płynne i ciche działanie systemu start-stop. A tak to wygląda. Zajrzymy do wnętrza. Chcę Wam pokazać te protektory drzwiowe, które się bardzo przydają na parkingach, żeby nie obetrzeć sobie po prostu drzwi. One się wysuwają, jak otwieramy drzwi, także przydatna rzecz. W ST-Line mamy czarną podsufitkę. Ja to lubię, szczerze mówiąc. I tutaj mamy też okno dachowe, jak widzicie, panoramiczne, bardzo przydatne, żeby doświetlić to. Jednak dość ponure wnętrze, no bo czarne, ale ja takie lubię. Z atrakcji mamy tutaj czerwone przyszycia na kierownicy. Ta kierownica jest w ogóle spłaszczona u dołu, bardzo mi się to podoba, bo trochę taka jest sportowa, jest gruba, bardzo fajnie się trzyma. Ford, co śmieszne, testuje ten materiał na odporność na przykład na kremy do rąk, a fotele i tworzywa, których tu używa, zwłaszcza skórę, testuje pod kątem na przykład filtru do opalania. Właśnie z tym filtrem wiadomo, że zwykle skóra jest bielona, no i może ulec zniszczeniu, a te podobno nie ulegają. No i mamy tutaj też aluminiowe nakładki na pedały, ładne progi z napisem ST-Line. I na dywanikach nie ma ST-Line, przepraszam, trochę brudno, a zapraszam gości, też coś. No i co? Wsiadamy do środka. Przed oczami kierowcy, jak widzicie, zestaw wskaźników. To jest nowy zestaw wskaźników. Ma przekątną 12,3 cala. LCD, bardzo przejrzysty, intuicyjny, łatwy w odczycie, obsłudze. Oczywiście możemy go obsługiwać również tutaj za pomocą przycisków funkcyjnych. Sterujemy nim tutaj za pomocą tego menu. Zobaczymy, co tam jest. Komputer pokładowy, zachowanie eko, ciśnienie opon, zasięg AdBlue, no bo mamy diesla pod maską. Pusty ekran, który pewnie można sobie skonfigurować. No generalnie to jest bardzo konfigurowalny ekran, fajny, przydatny, bo w słudze tutaj zawsze można wyjść tym przyciskiem z jakiegoś podmenu. A co tu mamy pod tymi 3 kreseczkami? No właśnie to, czym możemy sterować za pomocą tego ekranu. Co jeszcze ciekawego? Aha, head-up display. Head-up display. Chciałabym, żeby mi się pojawił. O, wysuwa się. No i ten head-up display ma specjalny filtr. Jak widzicie, mi pokazuje się prędkość i znaki drogowe, czy ograniczenia prędkości. Producent chwali się, że ten head-up display ma filtr, dzięki któremu wyświetlenia zobaczą tacy kierowcy, którzy noszą okulary polaryzacyjne, a to szczerze mówiąc zwykle jest problematyczne. Jest też półka do ładowania indukcyjnego telefonu bezprzewodowego, co jest bardzo przydatne. Nad nią mamy panel do klimatyzacji, do regulowania klimy, ale także ogrzewanie siedzeń i kierownicy, co bardzo lubię. Pod spodem USB-C
i starego typu USB, no i 12V gniazdko. Później nawiewy i znany już 8-calowy ekran do obsługi systemu Sync 3. Ten ekran, jak widać, jest kolorowy, dotykowy. Jeśli chodzi o kompatybilność, to tutaj Android Auto i Apple CarPlay zadziała, rzecz jasna, ale nie musimy obsługiwać tego dotykowo. Wystarczy komendy głosowe wyrażać. No i tu się właśnie wówczas naciska. No i mówimy: znajdź adres taki, taki, czyli możemy w tej chwili sterować nawigacją, ale możemy także sterować audio i klimatyzacją. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o audio, a jest tutaj audio bardzo zacne, B&O Play o mocy znamionowej 575 watów, 10 głośników, moi drodzy, subwoofer, no i nie muszę dodawać, że to brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Co tutaj się dzieje na panelu centralnym? Mamy cały panel sterowania automatycznym parkowaniem. Można parkować równolegle, prostopadle, ale nie jest to jakąś nowinką, więc nie będę się zagłębiać w to. Mamy wyłączanie, włączanie start-stopu. Ten system działa przy tym silniku z miękką hybrydą bardzo fajnie, więc warto wypróbować. Mnie aż tak bardzo nie denerwuje tutaj jak w innych autach. No i mamy właśnie po raz pierwszy w Kudze system wyboru trybu jazdy. Jak go zmieniamy, to regulujemy reakcję przepustnicy na dodanie gazu, czułość wspomagania kierownicy i kontroli trakcji zresztą. No jak mamy automat, to oczywiście moderujemy też przełożeniami. Także można sobie tutaj pomóc w tej sportowej jeździe na przykład, wybierając tryb sportowy. No a jak to robimy? Po prostu naciskamy. Momencik. Po prostu naciskamy i poza tym normalnym trybem, który właśnie objawia się tak, ekologicznym i sportowym, mamy nowy tryb na śliską nawierzchnię, czyli na przykład na śnieg i lód. I też nowy tryb głęboki śnieg i piasek, no, który pomaga utrzymać ruch samochodu na jakichś miękkich nawierzchniach. Ale warto też zająć miejsce z tyłu. Zanim to uczynimy, to popatrzcie, że te plastiki z tyłu są nieco gorszej jakości jednak niż z przodu. Tam jest więcej takich miękkich materiałów. Tutaj ten plastik no, jest już dość twardy, no a pod spodem właśnie taka inna niż do tej pory faktura. Te boczki drzwi są tak samo ozdobione z przodu, jak i z tyłu, więc to wygląda fajnie. No ale ten plastik, jak mówię, taki sobie. Także pod spodem ten materiał przy podłokietniku jest całkiem zacny i podoba mi się też faktura tego plastiku, czyli tu, gdzie trzymamy ręce, jest ok, moim zdaniem. Tutaj pomieścimy no nie 1,5 litrową, ale tę mniejszą butelkę, a jak chcemy, to oczywiście mamy tutaj w podłokietniku 2 uchwyty na kubki. Zawsze ciężko się to robi, jak jest fotelik, ale z ciekawostek jest tutaj przesuwana tylna kanapa. Wystarczy tutaj podnieść i kanapa się przesuwa, jest regulowana o 15 cm. W takim zakresie, więc możemy albo mieć więcej miejsca w bagażniku, w dodatku jest to, jak widzicie, kanapa dzielona, także możemy sobie dowolnie ją konfigurować, jeśli chodzi o wnętrze, albo właśnie uzyskujemy więcej przestrzeni na nogi. Mamy tutaj oczywiście kieszenie w fotelach przednich, no i z nowinek mamy na przykład ogrzewanie skrajnych foteli, co jest bardzo dobre. Ucieszyłam się, że jest gniazdko, ale niestety wtyczka jest amerykańska, więc trzeba by było mieć przejściówkę, żeby korzystać z tejże wtyczki, na przykład podpiąć sobie laptopa. Jest to ogólnie bardzo przestrzennie, co mnie dziwi, ponieważ auto obniżyło się o 6 mm, więc teoretycznie powinien ten dach tutaj szybciej opadać i miejsca nad głową powinno być mniej, ale tak nie jest. W ogóle mam wrażenie, że jest tu więcej miejsca w środku
niż wcześniej. A teraz zapraszam Was do kufra. Oczywiście nie dosłownie, ale chcę, żebyście zobaczyli. Hops! Jak wystarczy machnąć nóżką i sezam się otwiera. Bardzo przydatne narzędzie w momencie, kiedy mamy siatki w rękach z zakupami i po prostu nie jesteśmy w stanie sobie tej klapy unieść. Oczywiście na kluczyku również jest taki przycisk. Kluczyk wygląda, już Wam pokazuję, tak. Standardowy fordowski kluczyk i tutaj dwukrotne przyciśnięcie tego przycisku powoduje uniesienie się klapy. Co tutaj mamy? Oczywiście regulowaną podwójną podłogę. Nie będę jej w tej chwili przekładać na ten dolny poziom, ale uwierzcie mi na słowa. Pod spodem akumulator litowo-jonowy, zestaw naprawczy. Rzecz jasna, ta podłoga też może być opcjonalnie z tej strony welurowa, z drugiej strony na przykład gumowa, więc będzie można na przykład wrzucić jakieś mokre czy brudne przedmioty. Fajna rzecz to opuszczanie tej rolety. Tutaj za ten czarny pasek wystarczy pociągnąć i ona się łatwo demontuje. Można ją wrzucić na przykład pod podłogę, ładnie się tam mieści i nie mamy problemu z taką właśnie matą zdemontowaną, z którą nie wiadomo co zrobić. Pojemność bagażnika, jak widzicie w tej chwili 475 litrów, to już całkiem sporo, a to jest wersja ta minimalna, czyli wtedy, kiedy kanapa pasażerów jest odsunięta, a w momencie, jak ją podsuniemy maksymalnie do przodu, to uzyskujemy obecnie najwięcej w segmencie 645 litrów. Pewnie Was ciekawi, jak Kuga jeździ, jak się prowadzi i być może Was to nie zdziwi, jak powiem, że naprawdę dobrze. Mamy tutaj napęd na przód. Jeśli chodzi o zawieszenie z przodu, mamy kolumny MacPhersona, z tyłu jest zawieszenie niezależne i moim zdaniem jak nasuwa ten samochód prowadzi się bardzo uniwersalnie, bo na przykład na zakrętach i w trybie sport bywa wystarczająco sztywny, żeby czuć jakąś radość z jazdy. Nieznacznie się jedynie przechyla to nadwozie, jednak wysokie. Natomiast w mieście jest wspaniale komfortowy. Wydawałoby się, że te 2 litry i 150 koni nie dadzą rady, nie udźwigną tej masy blisko 1700 kg, bez 20 kg, ale w takim normalnym odczuciu to auto lepiej się zbiera niż w papierach, a napisali tam w tychże, że mamy tu przyspieszenie do setki 9,6, czyli szału nie ma, a jednak czuć to lepiej i wydaje mi się, że to przez tę bardzo dobrze zestopniowaną skrzynię manualną, która też pomaga, żeby to auto ładnie ciągnęło od dołu. Moment jest też całkiem zacny. Na niemieckiej autostradzie niestety nie rozpędzimy się zbytnio. Maksymalna prędkość to 190 km na godzinę, ale to nie jest samochód do bicia rekordów prędkości. W Kudze jest naprawdę cicho moim zdaniem. Działa tu system aktywnej kompensacji hałasów. Nazwa skomplikowana, ale układ działa bardzo fajnie. Wykorzystuje 3 rozmieszczone w kabinie mikrofony, które monitorują hałasy przedostające się do silnika, z silnika do wnętrza raczej. Potem kieruje fale dźwiękowe w przeciwfazie generowane przez głośniki systemu audio, aby wyeliminować właśnie niepożądane dźwięki silnika i układu przeniesienia napędu. Efekt, naprawdę przy podmiejskich prędkościach rzędu 100 km na godzinę Kuga jest wzorowo wyciszona, wygłuszona od świata zewnętrznego, także spokojnie można tutaj sobie rozmawiać, słychać wszystko, co dziecko do nas mówi z tylnej kanapy. Lubię to. Oczywiście słychać silnik wysokoprężny, ale nie jest to aż tak donośny dźwięk jak w innych autach i naprawdę czuć różnicę. Natomiast kilka słów o fotelach. Moim zdaniem są bardzo wygodne. To nie są kubełki, więc nie spodziewajmy się, że będą nas tutaj na jakichś zakrętach mocno trzymać, ale naprawdę na jakimś dłuższym dystansie swobodnie
bez bólu pleców sobie będziemy tutaj podróżować z przyjemnością. Oczywiście są regulowane na poziomie lędźwi. Zwykle podczas jazdy nie testuję ergonomii rozmieszczenia schowków, ale muszę Wam powiedzieć, że chyba zacznę, ponieważ ma to sens, żeby właśnie podczas jazdy móc wszędzie sięgnąć. I tak, czy do USB jest blisko, czy do tego schowka tutaj, który jest bardzo głęboki i naprawdę można tutaj schować mnóstwo szpargałów. Jest taka też płytka półka, na której możemy sobie trzymać na przykład telefon, jeśli mamy go podłączony przez Bluetooth. Mamy oczywiście dostęp do 1,5 litrowej wody, która się tutaj mieści. Mamy tutaj schowek na okulary. Także wszystko rozmieszczone tu, gdzie być powinno. Nawet sięgnięcie do schowka przed fotelem pasażera nie stanowi jakiegoś większego problemu. O systemach zastosowanych w tym samochodzie można mówić długo. Niektóre są już dobrze znane z innych modeli Forda. Chcę sobie coś po prostu zostawić na kolejny filmik o Kudze, jak już się świat nieco uspokoi i dostanę auto na dłużej. Ok, wspomnę tylko o moim zdaniem najciekawszym chyba z tych wszystkich systemów. To jest Ford Pass Connect z modemem pokładowym, dzięki któremu mamy zdalną kontrolę nad niektórymi funkcjami auta za pomocą telefonu. Można na przykład zaplanować szybszą trasę w nawigacji dzięki aktualizacjom ruchu w czasie rzeczywistym, zdalnie sterować zamkami w drzwiach. Jeśli mamy skrzynię automatyczną, to można uruchomić silnik, na przykład, żeby w zimę odmrozić przednią szybę, albo uruchomić klimatyzację i schłodzić auto w lato. Oczywiście w tej aplikacji jest też lokalizator auta, który pomoże znaleźć Kugę na parkingu gdzieś pod galerią handlową. No i sprawdzimy dzięki tej apce poziom paliwa lub w pluginie, jeśli mamy taki napęd, naładowanie baterii. Sprawdzimy też ciśnienie w oponach, czy na przykład przebieg do wymiany oleju. Także moim zdaniem to jest mega fajna opcja. Druga przydatna funkcja, która właściwie już może działać w Polsce, to jest system wczesnego informowania o niebezpieczeństwie, na drodze oczywiście. Ostrzega kierowcę o zagrożeniach na trasie, nawet wtedy, gdy na przykład mamy roboty drogowe, które są za zakrętem lub przed wieloma samochodami przed nami, także my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć wcześniej. No i te komunikaty są wysyłane niezależnie od informacji z nawigacji. Udostępniane są albo przez lokalną infrastrukturę, albo inne pojazdy w okolicy skomunikowane z chmurą danych. Przez to możemy wcześniej wiedzieć na przykład o jakimś awaryjnym zatrzymaniu innego samochodu, jakichś zwierzakach czy pieszych panoszących się na drodze. Kuga też, muszę Wam powiedzieć, i to jest fajne, uniknie kolizji z pieszym lub motocyklistką czy motocyklistą, jeśli pojawią się na horyzoncie podczas skręcania auta w jakąś uliczkę czy drogę. Auto też zapobiegnie wjechaniu pod prąd. A teraz cena. Za tę Kugę w Polsce trzeba zapłacić od 138 860 zł i to jest kwota właśnie za ST-Line. Natomiast najtańszą Kugę można kupić za niewiele powyżej 104 000 zł. Porównując do ceny rywali, Kuga wypada na tym tle całkiem dobrze. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe auto. Czekam na dłuższy test i mam nadzieję podzielić się wówczas z Wami wrażeniami z jazdy, na przykład na autostradzie. A teraz będę wdzięczna za naciśnięcie subskrypcji, no i dzwoneczka, czyli powiadomień o nowym filmie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!